Z lasu wyszliśmy. Ile my tam byliśmy w ogóle? Niech no ja zobaczę. 1,5 godziny. Myślałem, że ze 2. Przygody z dzikimi zwierzętami. My tu szukałem poroży. A tu nagle idziemy sobie drogą leśną. Lista do około 20 jeleni. No to my w drugą stronę. Oczywiście z Majorem trudniej, bo będę chętnie za nimi biegł. No ale w drugą stronę. A tam nagle dziki wyskoczyły z krzaków. Wszędzie dziczyzna. Norma w lesie. Trzeba tylko powstrzymać tego tropiciela przed chęcią gonienia za taką zwierzyną. Chodź tu. Trochę dalej od błota. No cóż, jak to potem mówić, że nie udało się znaleźć poroża? Tylko znowu ono uciekło. Nie zdążyłem policzyć, ile sztuk ciężko było między drzewami. Zdążyłem tylko mniej więcej policzyć jelenie. Około 20. A przecież w tym roku, nawet jak szliśmy przez szczere pola w zimie, największe pola w okolicy rolne, no to co? 100 jeleni około. To był widok. A Major, nawet pewnie jakbym mu podpiął zaprzęg w pojedynkę, to by na ten widok ciągnął i nie przestawał. Jeśli chodzi o spacery leśne, idealny teren. Trzymać się tylko z dala od bardziej północno-wschodniej części lasu, Beskidu Małego, bo tam już wilki można spotkać, ale w całej reszcie nic groźniejszego oprócz dzików. I wola. Wiejska droga. Także ja nie chodzę do lasu straszyć dzikich zwierząt. My chodzimy szukać, a raczej ja chodzę szukać poroży. A jesienią grzybów. Jedną muszę jednak powiedzieć, po tych 5 latach spacerów z Majorem coraz więcej dzikich zwierząt spotykamy. Nie tylko w lesie. Wiejskie zapachy. Takie interesujące. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem. Wiejskim albo leśnym. Na razie.